No ta taśma jest beznadziejna. Tamte dają się dużo lepsze pod tym względem właśnie. Tutaj miałem wodę ostatnio, więc wytrzemy to teraz do sucha. Będziemy lać za dużo tej wody, tylko tak, żeby zobaczyć, czy to tędy cieknie. Do tych rurek podepniemy po prostu grzejnik taki zwykły. Ale też dla prostaty to będzie dla mężczyzn. Jak się prezentuje sprzęcior. Dobry. Czy już może dobry wieczór, bo już się robi powoli ciemno. Zobaczymy, co nam powie akumulator. Odpalimy prostownik na maksa. Niech sobie ładuje. Zapalimy światła już od razu i będziemy działać. Ściągniemy podpórki. Ogarniemy kolejne okno, żeby sobie już się kleiło. To jest pierwsze, co zrobimy. I będziemy się powoli brać już za izolację sypialni. Tutaj mam rozkminę pewną, bo nie wiem, czy robić na 8 cm, tak jak mam XPS-a, dekantówki i dzięki temu troszkę miejsca oszczędzę z wysokości, czy zrobić na 9,5. A najpierw idziemy ogarnąć temat z akumulatorami. Co tam nam pokaże multimetr? 24,7, czyli chyba nie ma szału, tragedii może też nie. Teraz go podładujemy prostownikiem. Będziemy go ładować dłuższy czas, więc może ta bateria troszkę lepiej się naładuje niż z alternatora przez te pół godziny. Odpalam gościa. 12 V. Ile to ma tych? Sobie i tak reguluje. Schodzi do takiego poziomu, jak mu pasuje. Włączymy światło, zobaczymy, czy od razu sobie zwiększył z 10 na 13. Tym razem spróbujemy na tej piance, która ma bardzo dużo pozytywnych opinii na Allegro. Jest dość tania, więc ciekawe, czy będzie jakaś różnica. Jest różowa, taka jest różnica na pewno. Dobra, postało to już z 5 minut. Sobie akurat pianki poczyściłem. Posprzątać chyba w sypialni. Otworzymy piłę i będziemy robić zabudowę. Zaizolujemy tą podłogę, jeszcze pomierzymy tam kilka rzeczy. I otworzymy sobie paczkę już w miejscu, gdzie się będzie działa magia kiedyś. No, pasuje zacząć jej używać, żebym nie musiał latać na zewnątrz przy każdym cięciu. Tutaj sobie ustawię w jednym miejscu, żeby nie bałaganić w całym autobusie. I będziemy ciąć na miejscu. Ukośnica Japo. Będzie okay. Jak się prezentuje sprzęcior? To jak się prezentuje, to jest akurat drugorzędna sprawa. Ważniejsze jest tutaj, jak on tnie, a to zaraz zobaczymy. No i tak, chciałem już dzisiaj ciąć, ale tutaj widzę, że jest problem, bo żeby w ogóle robić tą podłogę, to muszę mieć zrobioną ścianę tutaj, gdzie będzie łóżko. Łóżko będzie praktycznie do końca tego słupka. Do tego momentu muszę mieć przygotowaną i podłogę. Te płyty planowałem wymienić na płyty MFP 18 mm, no ale w tym miejscu będę musiał je zostawić. Prawdopodobnie je tylko obrócę, żeby łatwiej było linoleum przykleić na tej ładniejszej stronie. Tutaj tak samo. No może dotąd, tu jest łączenie, fajnie akurat, na słupkach, więc dotąd zostawimy te płyty, a resztę płyt podmienimy na nówki. Dajmy najpierw te ściany, żeby tam wstawić słupki, bo tam trzeba będzie stawić słupki z 4,5, żeby te kantówki w ogóle wiedzieć, jak daleko od ściany odsunąć. I wziąłem sobie tą folię, którą z Chin zamawiałem i się okazuje, że tu jest jeszcze inna. Ma inną naklejkę, tu jest taka naklejka, tu jest taka. Całkowicie inna folia i też inny klej. I ta pianka jest taka grubsza, jakby z innego materiału. To jest gęstsze i cięższe. Więc zakleimy te przestrzenie, tak jak tutaj. Potem przyniesiemy tą piankę, którą miałem. Wsadzimy tutaj i będziemy izolować. Tu zaizolujemy podłogę od góry, bo pod łóżkiem nie jest potrzebne nie wiadomo ile przestrzeni, a od spodu tam nie ma możliwości zaizolować. Zostawiłem sobie nadmuch farelki na tą ścianę, niech ją trochę ogrzewa. Teraz jeszcze przed przyklejeniem ogrzejemy ten klej na macie. Mata po rozłożeniu się rozkompresowała do tego 1 cm. Podgrzejemy jeszcze ten klej.
Ta taśma jest beznadziejna. Tamte wydają się dużo lepsze pod tym względem właśnie. Zobaczymy jeszcze jak z klejem, ale i klej się wydaje mocniejszy, ta taśma się wydaje lepszej jakości. No jeszcze bardziej się rozpręża. Jedziemy z nowej sztuki, paski 18,5 cm. Pierwszy rzut oka, jakbym miał wybierać, którą bym następnym razem kupił, to byłaby to ta. Ale zobaczymy jak się klei zaraz. Papier schodzi w całości bez najmniejszego problemu, klej jest dużo mocniejszy. Już pomijając chińska czy nie chińska mata, ale widzę, że chińska mata chińskiej macie nierówna. Tu ta mata rzeczywiście ma mocny klej i nie boję się o nią, że tutaj odpadnie czy coś. No, jedziemy tym wałkiem. Ale chyba nie będę jej robił w taki sposób. Tylko ta przestrzeń będzie tak zrobiona, a resztę wymyślimy coś innego, bo naprawdę wydaje mi się, że to nie ma sensu. Siema, w kolejnym dniu. Nie pokazuję siebie, bo mam czołóweczkę. Idziemy zobaczyć, ile mamy na akumulatorze. Zrobiłem ostatnio porządki trochę w autobusie. Zobaczymy, co nam powie multimetr po kolejnych 2 dniach. Tylko tym razem był prostownikiem naładowany na full. 24,89. Podłączamy do prostownika dalej, niech się ładuje i odpalamy światło. Pokażę Wam problem ostatnio znalazłem, pewien. Znalazłem też przyczynę tego problemu. Problem jest taki, że tutaj miałem wodę ostatnio, więc wytrzemy to teraz do sucha. Puszczę w miejsce, zaraz Wam pokażę w które i zobaczymy, czy to rzeczywiście tędy ta woda wlatuje. Jeżeli tak, to jeszcze uszczelnimy dzisiaj na szybko Sikaflexem. Otworzymy może szlifierkę od Yato, żeby nie ciągnąć przewodów i doszczelnimy tamto miejsce. Wymieniłem baterię w tej latarce i rzeczywiście, tak jak pisaliście, nie ma sensu nawet próbować na tamtej działać, bo się tylko denerwowałem jeden dzień. Ona dosłownie z 5 minut pochodziła i bateria była już padnięta, więc to jest bez sensu. A po wymianie na tą, na którą poleciliście 18, 650 chyba, kupiłem tam chyba za 10 zł, czy za 7, różne kupiłem zresztą, kupiłem takie za 16 też. Po z 4 godziny albo 5 i jeszcze mi nie padła bateria, więc tak naprawdę nie przetestowałem jeszcze, ile wytrzyma na tej baterii, ale na pewno długo. Otwieramy liferkę kątową od Yato. Tutaj ma jakieś fajne bajery, teraz pójdziemy. Silnik bezszczotkowy, to jest na pewno na plus, to osłona. I sama szlifiereczka. Plus jeszcze jest taka rączka. A przy rączce mamy kluczyk do wymiany tarczy. Spoko w sumie patent, że tak schowane. Całkiem fajne. No nie, spoko. Wydaje się całkiem ładna, lekka, poręczna. Zaraz pójdziemy z szczotką drucianą, przeszlifujemy tam pod Sikaflexa, żeby zrobić ładnie. Pokażę Wam, w którym miejscu zepsułem to, co tutaj poprzedni właściciel zrobił. Kilka rzeczy będzie do zmiany w projekcie. Wyszło kilka tematów w międzyczasie. Jak mnie nie było, jak odpoczywałem od YouTube'a przez 2 dni, dlatego nie dostaliście filmu na czas. Wolny start. I regulacja obrotów, to jest spoko. Problem jest najprawdopodobniej tutaj. Jeszcze zanim to przeszlifujemy, to wlejemy tu wody trochę i zobaczymy, czy rzeczywiście to stąd tam leci. O cholera. Nie będziemy lać za dużo tej wody, tylko tak, żeby zobaczyć, czy to tędy cieknie. Jak już rozwinąłem węża, to od razu sobie sprawdzam na dachu, czy cieknie, czy nie, przez te śruby. Jak nie będzie ciekło, to wstępnie na razie pozamykam po prostu. Jak nie będzie kapać z żadnej śruby. Zostawię te śruby otwarte, bo prawdopodobnie jest duża szansa, że będę musiał to i tak poprawiać i zmieniać, więc ich na razie nie zaizoluję, ale w zasadzie mógłbym już powoli kleić izolację tutaj między słupkami, tak żeby mieć dostęp do tych śrub. Tutaj się już pojawiło trochę wody, czyli wiadomo, że to stąd właśnie leci. Próbujemy oblać jeszcze każdą śrubę dookoła, więc przejdziemy się po dachu. Ale tu już widać, że tu nie jest szczelne. To już cieknie na 100% to uszczelnienie. No nic, będziemy zmieniać.
No i właśnie przez to też troszkę byłem zdołowany, bo w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że to nie będzie takie robić uszczelnienie i że trzeba będzie to poprawiać. Już pewien mam, jak to poprawić dość szybko, niedużym kosztem i wydaje mi się, że tak, że już nic nie będzie miało się prawa z tym podziać. Nie było mnie chwilę, w sensie jednego filmu nie wrzuciłem. Był poślizg z czasem tego niedzielnego, a ten wcześniejszy był krótki, no bo dużo rzeczy zamawiałem, dużo zastanawiałem się nad różnymi rozwiązaniami, no i tak wyszło. Odpalamy sprzęta, nawijamy powietrze też przy okazji. Dymka puścił, standard przy takiej pogodzie. No i tak, silnik nagrzany już, więc w teorii możemy gasić zaraz. Tutaj mamy to Webasto, całe, mokre. I tutaj leci ciecz z silnika, więc jako awaryjne źródło, jedno z awaryjnych źródeł ogrzewania, to myślę, że po prostu zrobię sobie grzejnik zamiast tego, podepnę. To wyrzucę, sprzedam gdzieś, może oddam komuś, nie wiem, zobaczę. I do tych rurek podepniemy po prostu grzejnik taki zwykły i go rzucimy na ścianę. Między fotelami tutaj akurat gdzieś wyjdzie. A oprócz tego jeden będzie w łazience i jeden w sypialni. No i one będą po prostu włączane na okres od jesieni do wiosny. Będą ustawiane na termostatach, a tak to będą skręcone całkowicie. Powoli dach i żeby nie leżały mi te pianki, tak jak tutaj widzicie, bez sensu i zajmowały miejsca, to ja je powkładam wstępnie, tak jak są tu. Zrobię sobie taką rozpórkę fajną, pewnie z tej kantówki, żeby dociskała to wszystko. Może w dwóch miejscach albo z kawałka płyty i kantówki, chociaż kurde płyty nie chciałbym tracić na takie coś. No ale na razie poukładamy te wszystkie pianki. Żeby te wszystkie przestrzenie fajnie sobie podociskać, to pasowałoby prawdopodobnie jakieś płyty ogarnąć, ale może zrobię to z desek, nie tyle płytami co deskami, kawałkami i kantówką jedną. Nie mamy mniej więcej tej samej długości wszędzie, tutaj są tylko krótsze, na przykład tutaj w ścianie. Jak zrobię na długość tej ściany, to tak średnio, bo tam w pozostałych mi braknie. Ale może najpierw zrobię tą ścianę, a potem najwyżej dokręcę jeszcze jakąś deseczkę. Zetniemy kantówkę na długość tego otworu. Potrzebujemy 2 sztuki takie, więc za chwilę jeszcze drugą sobie utniemy. Tyle potrzebujemy. I do tego przykręcimy deseczki w ten sposób, żeby co jakiś czas dociskało. Wpinamy baterię. Dziewiąteczka. Oho. Co to się dzieje? Ktoś to źle wymyślił, proszę Państwa. No nieźle. Chciałem baterię 9, bo sobie myślę taki sprzęt, no to pasuje 9, a 9 wchodzi, bo się blokuje o ten element tutaj, ale lipa. Więc jak planujecie, że użyjecie sobie baterię 9 przy tej pilarce, to nie użyjecie. Taka próba cięcia tym sprzętem. Ok, jest spoko. I zrobimy kilka takich klocków, żeby po prostu lepiej tutaj dociskało. Tylko jeszcze jakimiś wkrętami trzeba to połapać. Tutaj już zaizolowałem, więc tutaj nie będę się bawił z polinorem, ale kolejne przegrody najpierw wrzucę w warstwę polinora, dam mu się trochę rozprężyć i dopiero na to, jeszcze jak będzie lepki, wrzucę tą piankę. Te pianki, które były tam w ścianie. I na polinorze to po prostu przykleimy. Potem polinorem uszczelnimy wszystkie jakieś takie ubytki i damy kolejną warstwę tyropianu XPS-a. Ale to już zrobimy, jak będzie kratownica z drewna. A do tych na razie użyjemy tego kleju Soda Bond i tych płyt nimi dociśniemy. Odpalimy sobie grzanie tutaj, a w ogóle jak się robi, to jest nawet ciepło.
taki sposób rzuciłem. Przystawimy to zaraz, XPS-em dociśniemy i rozeprzemy. Rozpórka. Pompujemy jeszcze trochę, żeby to docisnęło i teraz to powinno dużo lepiej zapracować. Niech sobie schnie, a ja zrobię trochę porządek i wyniosę pewnie te gadżety wszystkie do luków bagażowych, bo tam ostatnio posprzątałem. Jest dużo miejsca, to trzeba je wykorzystać. Bez sensu, żeby tutaj leżało i był taki syf. Ten ruch, teraz XPS. I jeszcze podpórka, ale was muszę przesunąć, bo ta podpórka się tu nie zmieści. Coś takiego. Mamy to. Ale chyba muszę kupić jakiś szybko schnący klej, bo to jest bez sensu w taki sposób to robić. Kurde, mam wrażenie, że to za dobrze sklei i że ten klej do tego nie będzie odpowiedni. Do tych pianek, że będzie za mocny. I w związku z tym chyba poszukam jakiegoś kleju w sprayu i kupię pewnie za chwilę. Przyjdzie mi pojutrze i będziemy nim psikać to wszystko. To już zostawimy tak. Ten poliuretanowy mogę tutaj wykorzystać jeszcze w teorii, ale lepiej będzie chyba polinorem wypsikać całe te przestrzenie ładnie i dopiero przyłożyć te pianki i docisnąć w taki sposób. Potem kolejna warstwa polinora na to, jak już będzie przyklejone. No i na tą warstwę polinora przyjdzie już XPS 4. Byłem szybko zjeść sobie coś i akurat zdążyły te wyschnąć pianki. I się przykleiło wszystko tak jak ma być. Chyba, mam nadzieję. Prawdopodobnie jutro kupię tapicerski do testów. Jak będzie trzymał fajnie, to tym polecimy cało. Tak w ogóle to popatrzyłem sobie na komentarze pod filmem z temu. No i tak jak myślałem. Zresztą no, zdaję sobie sprawę, że trochę ostatnio jest treści sponsorowanych. No ale jak mam możliwość, to korzystam. Za coś też fajnie, żebym miał zapas, żebym w miarę komfortowo się czuł budując, a nie zastanawiał się, czy mi wystarczy na to, żeby zbudować ten autobus i potem jeszcze podróżować. Mamy coś takiego, zostawiamy, to niech sobie wyschnie, ale no to nie jest najlepsza opcja. Siema w kolejnym dniu budowy kampera. Dzisiaj będziemy kleić dalej izolację, ale żeby to zrobić, niestety w taki sposób jak robiłem to wczoraj najprawdopodobniej się nie sprawdzi. Za długo schnie ten klej i 30 minut czekania między jedną a drugą warstwą, no bez sensu tyle czekać, więc lecimy po klej tapicerski. Na razie kupię jedną sztukę i zobaczymy jak tym będzie szło. Myślę, że będzie ok. No i poszukamy jakiegoś odpowiedniego kleju, żeby tematy przyklejać do sufitu, a do ścian, no to jeszcze zobaczymy jak to rozwiążę. Myślałem, żeby dać polinora, żeby sobie wstępnie związał i wtedy przykładać XPS-a. A jeszcze w tym całym bałaganie pojawiła się paczka. Duża, lekka. Ja wiem co tu jest, a Wy zobaczycie już niedługo. Jedziemy teraz odebrać jeszcze resztę paczek, no i kupić ten klej. Pogoda nie sprzyja robocie na zewnątrz. Dobrze, że mamy robotę w środku. A z tyłu mamy dwa rekuperatory ścienne Eberga, falownik Aneni 6.2 kW i wentylator łazienkowy, też z Eberga. Zobaczymy jak to się spisze. No i kupiliśmy coś takiego. Myślę, że powinno być ok. Na razie kupiłem małą tubkę do testu. Sprawdzimy jak będzie fajnie kleić, to od razu zamówię więcej na Allegro. Różnica jest dość duża, nawet Unimet, co nie jest jakoś strasznie drogi. 2/3 z ceny w Unimecie dostaniemy to na Allegro. Już się trochę ściemniło, jak widzicie, więc odpaliliśmy światła w kamperze i będziemy montować te pianki dalej. Wszystkie mam przygotowane tutaj. Ta się trzyma. Takie przestrzenie jak tutaj polinorem zapaćkamy, no nie ma innej opcji. Ale teraz już nie będziemy kleić tą pianką poliuretanową, tym klejem, tylko będziemy kleić czymś takim tapicerskim. To co kupiliśmy przed chwilą w Unimecie. Zamówiłem od razu na Allegro więcej sztuk
bo chyba wszystko na tym przykleję, jak to będzie fajnie kleić. A w teorii jest właśnie do takich zastosowań, jest do szybkiego klejenia, bo po minucie można już przykładać materiał i on powinien być związany. Te pianki się już trzymają, są zamontowane. Teraz próbujemy na tym kleju. I te maty z gównianym klejem, które są, też będziemy właśnie na tym kleju tapicerskim montować. I tutaj zrobimy szybki test przed użyciem. Wstrząsnąć. 30 sekund. W teorii. Wolno. Dobra, wstępnie złapało. Wiem już, że trzeba to chwilkę przytrzymać, by to trzymało i się kupy. Wciskamy. Niech się samo dociska. No i będziemy montować. Jak dobrze pójdzie, to dzisiaj wypsikamy cały ten spray i może na sufit tutaj wystarczy. Na razie izoluję tylko te miejsca, gdzie mogę, tak żeby nie zakryć śrub, bo niestety konstrukcja paneli będzie musiała być zmieniona. Dam dosłownie temu z minutę, postać, jedziemy z kolejnymi. Że ja wcześniej nie kupiłem tego spraya i nie pomyślałem o tym. To jest tak przyjemna i łatwa robota, zresztą tutaj widać po sieciowaniu tego kleju, że to było w ten sam sposób prawdopodobnie robione. Odpowiednio przygotowany materiał. Czekamy około 30 sekund. Przykładamy do góry, on jeszcze nie przytrzyma, trzeba go docisnąć, żeby się fajnie tam przykleił. Dosuwam sobie do jednej strony, dosuwam na maksa tam do końca, żeby nie musieć z każdej strony tutaj potem wlewać tego polinora, tylko w jednym miejscu. Kamy. I po temacie. Przyniosłem sobie XPS-a tutaj, 4. One będą wystawać powyżej tego, ale tu i tak przyjdzie kantówka później, kiedyś, więc to jest bez różnicy. Problem jest taki, że tutaj jest szpara. Dobrze, żeby jej nie było, więc tutaj środkiem dociśniemy na pewno. I pytanie, czy to się sklei? Najpierw zrobimy jedno na próbę, jedną przestrzeń. Jeżeli to się sklei i nie będzie odchodzić stąd, no to zakleimy tak całość. Jeżeli się nie sklei, nie złapie ten klej, no to niestety będziemy musieli pomyśleć nad klejem poliuretanowym. On jest raczej mocniejszy. On jak złapie, to powinno być ok. To już się tak łatwo nie ułoży na pewno, więc lepiej przygotujemy powierzchnię. Tak. No i poczekamy pewnie z 10 minut i zobaczymy, czy to zwiąże, czy nie. Za chwilę będziemy próbować to oderwać. I standardowo z sypialni otwieramy paczki. Coś, co potrzebowało dużego pudełka, bo prawdopodobnie jest dość delikatne i dobrze zabezpieczone. A jest to separacja do toalety. Coś takiego od pana Vincent Vana, którego gorąco pozdrawiam. Oglądałem go, jak ja marzyłem jeszcze o budowie kampera. Taka pierdółka, kawałek plastiku, 300 zł z kawałkiem. Myślę, że może uratować dupę nieraz. Tu mamy pokrywkę, nie wiem, czy będę jej używał. Będę się starał zrobić tak, żebym tej pokrywki nie musiał używać, więc ona pewnie będzie gdzieś leżeć z boku. No ale toaleta separacyjna polega na tym, że tutaj sobie walimy dwójeczkę, tu idzie mocz do tego zbiornika, więc dobre też dla prostaty to będzie dla mężczyzn, bo podobno zdrowsze jest sikanie na siedząco. Teraz przynajmniej wiem, jak mam zabudowywać toaletę. Pod to musimy zrobić stelaż drewniany, to sobie wejdzie na górę, a na to przyjdzie jeszcze deska. Stąd będzie zrzut do takiego pojemnika elastycznego, tam będą worki biodegradowalne i to spokojnie można wszędzie wyrzucić do kosza, w teorii, normalnie, bez żadnych problemów.
No a moczyk, no to moczyk to można praktycznie wszędzie wylać. Dużo łatwiejsza taka toaleta jest niż ta chemiczna do użytkowania, bo osobno bierzemy taki woreczek 35 litrów, w którym przypuszczam, że przez tydzień możecie się spokojnie załatwiać. Zasypujecie to trocinami i to nawet podobno nie ma brzydkiego zapachu. No a jeżeli by przypadkiem miało, no to tu macie właśnie tą klapkę. Bo deska jak będzie, no to nie będzie sensu w ogóle tej deski podnosić w takiej sytuacji. Ona może być nawet przyklejona, uszczelniona tutaj i potem jak opada ta klapa od deski sedesowej, no to tam by się pewnie przydała jakaś uszczelka i wtedy to by było bez sensu. No bo na tym na pewno się wygodnie nie będzie siedzieć. Tu jeszcze coś musi być wyprofilowane. Czasem lecimy z drugą paczuszką, która jest bardzo ważna dla powodzenia całego projektu i od niej będzie bardzo dużo zależeć. Falownik Aneni 6.2 kW, polecany, lubiany i znany ludziom, którzy próbują żyć off-grid. Bardzo ładny swoją drogą, fajne wykonanie jak na Chińczyka. Tu mamy chyba modem Wi-Fi. To jest też spoko, że można go sterować przez Wi-Fi. Można podglądać na bieżąco jego pracę. Przewód, instrukcja obsługi i sam falownik. Zobaczymy co tu jest. Miałem Foxesa w domu, no to jest dużo mniejsza zabawka. On będzie sobie w luku bagażowym. Niestety motor się nie zmieści w luku bagażowym i tam bym musiał robić straszne kombinacje, więc uznałem, że lepiej to sobie odpuścić temat i zrobić ramę z tyłu autobusu. A tam zrobić choćby na właśnie takie rzeczy jak to. Baterie będą w środku, baterii nie damy tam do luku bagażowego, bo czasami tam będzie zimno po prostu w zimie. On będzie nieocieplany. Baterie nie lubią raczej pracować w zimnie. Falownikowi to podobno nie przeszkadza. Zabaweczka kosztowała mnie 1300 zł z kawałkiem, więc myślę, że całkiem spoko. W razie W awaryjny drugi do luków bagażowych i sobie podmieniam, gdyby się zepsuł. I chyba tak zrobię. No i tak, idziemy chyba zobaczyć, co tam jest. W ogóle to przyszedł mi jeszcze dzisiaj rekuperator od Eberga, ale jak go zobaczyłem i zobaczyłem jeszcze sobie, jak wyglądają te od Zefira, to stwierdziłem, że biorę jednak Zefira. Jest dużo tańszy, prawie o połowę. No wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie. 3% różnicy niby w skuteczności, na co dopiero jakbym chciał pranę jeszcze, która jest pewnie skuteczniejsza, ale cena to już jest w ogóle kosmos. W każdym razie, patrząc po ilości pozytywnych opinii tego Zefira, myślę, że będzie ok. Jeden damy tutaj w ścianie. Będziemy musieli tą piankę teraz, a nie, tam dalej. Tutaj damy w ścianie za fotelami. Zrobimy wylot powietrza, a drugi będzie gdzieś tam z przodu pewnie i będą sobie pracować. Jeden, jak będzie jeden nawiewał, to drugi będzie wywiewał powietrze i na odwrót. Dobra, nie jest tutaj napisane, jak długo trzeba czekać z tym. Minęło około 10 minut i zobaczymy, jak puścimy te rozpórki, czy to czaśnie, czy nie czaśnie, czy się będzie trzymać. Fajnie by było, jakby się trzymał. Teraz XPS się będzie rozprężał. Dupa zbita, tu już jest przestrzeń jakaś. Więc chyba na piance to będziemy kleić. Spróbujemy to odedrzeć. Odchodzi. To nie jest do egzaminu, więc spróbujemy jeszcze zrobić na tej piance. Czepiamy piankę. Okay. Chcemy zobaczyć, czy to będzie trzymać. Minęło już 15-20 minut może. Trochę mnie zniechęciła poprzednia próba, ale spróbujemy jeszcze na dwójce. Ona jest mniej sztywna, bo ma mniejszą grubość, więc powinna się bardziej poddać. Próbujemy jeszcze ją skleić i zostawić na noc, no bo nie mam innego pomysłu, jak to sensownie zrobić. Tutaj położyłem bardzo gęsto, no mam nadzieję, że teraz już będzie trzymał. Czekamy teraz 5 minut, jeszcze ze 3 zostały i przykleimy, zobaczymy.
jeden już stygnie. Widząc jak to przyłapało wstępnie, myślę, że mogę robić już kolejne, więc tam już sobie przygotowuję kolejną przestrzeń. Damy pianę, położymy, poczekamy 5 minut i ściągniemy to z nadzieją, że to nie puści. Mamy przygotowane, tak jak widzicie tutaj, jeden plaster, drugi plaster, tylko jest problem mały, bo ja nie przymierzyłem, czy one się zmieszczą. No i mamy tutaj. Będzie lipa jak nie będzie. Sprawdzamy godzinę i czekamy 5 minut do 46 po. Zobaczymy jutro jak przyjdziemy, czy dalej się będzie trzymać. To jest godzina 23. Dzisiaj mamy już skończoną robotę. Skończyła mi się puszka właśnie, więc nie będę już kleił dalej. Myślałem, że uda mi się dokończyć. Tu mi został dosłownie jeszcze jeden arkusz i byśmy mieli gotowe. No ale już nie będę otwierał kolejnej puszki. Jutro będziemy lecieć dalej z tematem.